błędach przy doborze papug, o ich konsekwencjach, o moich rozterkach z tym związanych, a także o błędnym myśleniu i błędnym wyobrażeniu początkującego posiadacza papug, czyli mnie. Posiadam w sumie 3 nierozłączki i to był podstawowy błąd, który ja popełniłam, ponieważ papugi powinny zawsze być trzymane w parach lub pojedynczo, jeżeli mamy bardzo oswojonego ze sobą osobnika i mnóstwo czasu dla niego. Pierwszą z moich papug jest ręcznie wykarmiony samiec, ma na imię Bali, od wyspy Bali. Właśnie przyleciał na obiektyw i zepsuł nam ujęcie. Pokaż się, łobuzie. Kupiłam go w 2019 roku i od pierwszych dni byłam zachwycona, jak wspaniałym towarzyszem życia może być taka maleńka papuga. No on jest fantastycznie oswojony, bardzo przyjacielski, bardzo towarzyski, lubi się przytulać, uwielbia dawać całuski. Jest po prostu wszystkim, o czym może marzyć człowiek potrzebujący takiego bliskiego, odwzajemnionego kontaktu z papugą. Dziś już rozumiem, dlaczego na początku musimy zdecydować, czy chcemy mieć pojedynczą papuszkę, takiego przytulaka, całuśnika, czy będziemy obserwatorami życia pary papug. Niespełna rok później, żeby Bali nie zostawał sam w domu, bo przecież nawet jeżeli pracujemy w domu, jesteśmy w domu, to i tak wychodzimy na jakieś zakupy, wychodzimy do kina, chcemy spotykać się z przyjaciółmi i żeby na ten czas on nie zostawał sam, postanowiłam dokupić mu towarzystwo w postaci pary papug, a ponieważ u młodych nierozłączek nie można rozróżnić płci, później okazało się, że są to 2 samice, Kuba i Fidżi. Ich imiona również pochodzą od nazw wysp. Fidżi to samiczka wykarmiona przez rodziców naturalnie, natomiast Kuba to ptaszek wykarmiany ręcznie, aczkolwiek nie do końca prawidłowo. Po prostu zostało mi sprzedane zbyt młode pisklę, które wymagało jeszcze dokarmiania ręcznego. I tutaj chciałabym przestrzec przyszłych właścicieli papug, żeby takich piskląt nie kupowali. Tu na kanale Papuziej Telewizji była już mowa na ten temat i bardzo zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Co ja sobie myślałam, dokupując dodatkowo 2 papugi i jak pokrętną logiką się wówczas kierowałam w doborze papug, to dziś, posiadając moje niewielkie doświadczenie i ociupinę wiedzy, nawet trudno jest mi wytłumaczyć. Myślę, że podstawowym błędem był brak wiedzy o tym, że para papug nigdy nie będzie towarzystwem dla ręcznie wykarmionej, oswojonej z człowiekiem papugi. Na dodatek ja siebie dodałam do stada jako papugę i mój schemat rozumowania w skrócie wyglądał tak. Ja plus Bali równa się para. Fidżi plus Kuba równa się para. Natomiast Fidżi i Kuba plus Bali równa się wzajemne, doraźne towarzystwo na czas mojej nieobecności w domu. W tym dopuszczałam różną wzajemną kombinację tych wzorów, z których każdy dawał mi pozytywny, parzysty wynik. No bo jakby nie patrzeć, zawsze wychodziły mi pary. Wydawało mi się też, że te 2 młode ptaszki, wychowując się razem, dorastając razem, z pewnością się ze sobą zwiążą, a jednocześnie będą towarzystwem dla mojego ręcznie wykarmionego Bali, dla którego życiowym partnerem pozostanę ja. I wydawało mi się też, że skoro Bali jest oswojony i tak cudownie do mnie przywiązany, to moje kolejne papugi również się tego od niego nauczą. No niestety natura rządzi się swoimi prawami i nasze wyobrażenia, a już w szczególności wyobrażenia niedoświadczonych posiadaczy papug, którzy kompletnie nie znają ich psychiki, ma po prostu w nosie. I muszę tutaj rozwiać nadzieję osób, które sądzą, że połączona z oswojoną papugą dzika papuga nauczy się być oswojoną od tej pierwszej. To nieprawda. Papuga nie zarazi innej papugi stopniem swojego przywiązania. To niestety nie jest zakaźne. Nad oswojeniem musimy pracować i to w wieku, w którym papuga jest odpowiednio młoda. Wychowana przez naturalnych rodziców Fidżi, przebywając później w stworzonym przeze mnie stadzie, oswoiła się tylko na tyle, że toleruje obecność człowieka.
I w niczym nie pomógł jej fakt, że w domu są jeszcze dwie wykarmione ręcznie i oswojone papugi, które większość czasu spędzają właśnie z człowiekiem. Wcale nie nauczyła się od nich, jak być oswojoną. Fidzi nie lubi dotyku rąk, boi się dłoni, po prostu gryzie. I od osiągnięcia dojrzałości dąży w zasadzie tylko do tego, żeby znaleźć samca i odbywać lęgi. Natomiast Bali, który jest oswojony, wykarmiony ręcznie, on związał się ze mną i nie jest zainteresowany żadną z moich samic. Natomiast wykarmiona ręcznie Kuba również chciałaby mieć mnie na wyłączność i walczy w tej chwili z Balim o moją uwagę, o pieszczoty, więc ja muszę być bardzo ostrożna i bardzo sprawiedliwa w rozdzielaniu tych pieszczot pomiędzy ich dwoje. Nie bić się, nie bić się. W pewnym momencie już nawet zaczęłam zastanawiać się nad oddaniem Fidzi komuś, kto zapewni jej partnera, kto zapewni jej realizację tych jej naturalnych potrzeb. I natychmiast poczułam się z tym bardzo źle, no bo pomyślałam, że jak możemy oddać komuś naszego pupila, że to jest nieodpowiedzialne, że no nie można się tak wyrzec swojego przyjaciela. I traf chciał, że jeszcze tego samego dnia natknęłam się na filmik tu na Papuziej Telewizji pod tytułem „Nie oddam mojej papugi, ponieważ bardzo ją kocham”. Po jego obejrzeniu zrozumiałam, że oswajanie papugi, która tego nie chce, budowanie takiej bliskości, zażyłości jest niepotrzebnym jej dręczeniem, a jeszcze w międzyczasie napisała do mnie pani, która zwierzyła mi się, że jest osobą samotną, że ma dużo czasu, że chętnie poświęci mojej Fidzi ten czas, że popracuje nad jej dalszym oswajaniem się. No, gdybym nie widziała tego filmu, to uznałabym, że to jest świetne rozwiązanie dla mojej Fidzi na jej dalsze życie. Myślę też nad adopcją samca dla Fidzi, ale czy zrobię to właściwie? Czy moja dorosła już samica go zaakceptuje? No nie chciałabym mieć w domu kolejnego samotnego ptaszka, pomimo że wydawałoby się, że w statku. Na ogłoszenia adopcyjne o papugach odpowiada bardzo wiele osób. Niestety większość z nich nie ma warunków nawet na trzymanie tak małego ptaszka i jeżeli czujemy się odpowiedzialni za naszego przyjaciela, to bardzo trudno będzie nam powierzyć go obcej osobie. Wiem, bo sama to dziś przeżywam. Zastanawiam się, jak z gąszczu wyciągających się chętnych rąk po uroczą darmową papuszkę wybrać te najbardziej odpowiednie, te najbardziej odpowiedzialne. Chciałabym pomóc przyszłym właścicielom papug uniknąć błędów, które ja popełniłam. Wiążą się one z poczuciem winy, ze smutkiem. Jest to także stres dla naszych papug, a przecież skoro decydujemy się na prowadzenie do naszych domów kolejnych przyjaciół, no wydawałoby się, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby one czuły się u nas dobrze, żeby się realizowały. Na podstawie moich doświadczeń pamiętajmy, aby nie łączyć papug na chybił trafił. Nie każdą papugę da się połączyć z inną. Z kolei ręcznie wykarmiona, związana z człowiekiem papuga nie zawsze zaakceptuje tą nowo przybyłą. Jeżeli nawet tak się stanie, to przestanie być naszym pupilem. Łączenie papug wymaga wiedzy, wymaga jakiegoś doświadczenia, pomaga to uniknąć papuzich kolizji, czy nawet rozlewu krwi. No, u mnie na szczęście do tego jeszcze nie dochodzi, natomiast nie zawsze wygląda to tak różowo i może po prostu skończyć się dramatem.